Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny piękny dzień w Czarnogórze. Tak mieszkaliśmy dzisiejszej nocy. Przypominam, jesteśmy na kempingu Mliński Potok. Trwa wielkie pakowanie, składanie namiotu i za kilka minut ruszamy dalej. No na luksusu tutaj nie ma co liczyć, ale jest ciepła woda, są umywalki, są prysznice, toalety, można się umyć. Może nie są jakieś super jakościowo, ale dają radę. Poza tym nocleg dla naszej czwórki, łącznie z samochodem i namiotem, kosztował tylko 15 euro. Także jakby ktoś był w okolicy Czarnego Jeziora, to polecamy. Jesteśmy w Parku Narodowym Durmitor. Idziemy w stronę Jeziora Czarnego. Pamiętajcie tylko, żeby uiścić opłatę przed wejściem. Jest taka drewniana budka, w której płacicie 3 euro za dorosłych. Dzieci nie płacą. Jeszcze jak przyjedziecie samochodem, to 2 euro za wjazd samochodem. Ale to najlepsze jest to, że to nie jest żadna taka jakaś tam opłata z dupy, czyjaś tam, po prostu, że to jakiś prywatny. No jesteśmy w Parku Narodowym, także to jest taka opłata. Bilecik, tak? No pieniądze, podejrzewam, idą na opiekowanie się tym terenem, no, na to, żeby zadbać o ścieżki i takie tam różne inne rzeczy. Idziemy zobaczyć kolejny cud natury, mianowicie Czarne Jezioro, które też podobno jest przecudowne, przepiękne. Nie wiem właśnie sprawdzić. Standardowo jak to my mamy obuwie nieodpowiednie na tego typu wycieczki. No ale co? Czy nas to powstrzyma? Nie. Dziwnie się czuję w tym kraju, bo wszyscy nie rozumieją. Zwykle jeździliśmy do, nie wiem, Włoch, czy w ogóle do jakichś innych krajów, w tym Tajlandia, Hongkong. I tam nikt nas nie rozumiał, a tutaj mam wrażenie, że na każdym kroku wszyscy tak, sobie to jest piękne. Jak ktoś się zastanawia z Polski, czy wyjechać do Czarnogóry, bo nie wiem, nie zna żadnych języków, bo nie będzie się potrafił porozumieć po angielsku, tu bez problemu porozumiecie się po polsku. Nie trzeba się nawet specjalnie wysilać. Wystarczy powiedzieć coś po polsku, a ktoś odpowie Wam po czarnogórsku. Czarnogórskie chyba mieszanką z tego, co czytałam, serbskiego i chorwackiego. No i tam dużo słów jest bardzo podobnych do słów polskich. Także jak ktoś Was o coś pyta, czasami odpowiada w języku rosyjskim, możecie śmiało odpowiadać po polsku, bo i tak bez problemu się zrozumiecie. Także też nie potrzebujemy angielskiego. Bardzo mało ludzi mówi tutaj po angielsku. Jak mówią, to jakieś takie pojedyncze słowa. Dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję. Niektórzy się zdarzają, że znaczy nie, tak, ale to bardzo mało ludzi. Bardzo mało ludzi. Ale bardzo mało ludzi, no. No, ale to już w ogóle, jak traficie na kogoś starszego, to prędzej będzie mówił po rosyjsku i po polsku niż po angielsku. Mamy nieodpowiednie obuwie, a tu proszę, jaka ścieżka. Klapeczki też będą dobre. No, wygląda cudnie. Jezioro wyglądało fantastycznie, chociaż było widać, że trochę suche, trochę wyschło. Jakieś tam rzeczki, które dopływały, no też już takie wyschnięte. Chociaż mi się wydaje, że on dopiero zaczęło wysychać i podejrzewam, że jak tak się utrzyma jeszcze taka temperatura, to za jakieś 2 tygodnie to tu będzie jeziora tak... Niewiele, no a już w ogóle jak się utrzyma taka temperatura przez miesiąc czy 2,
No, Może być kiepsko. może być kiepsko. No dokładnie. Były łódki, można było sobie popływać. Łódki właśnie bardzo tanie. 8 euro za chyba godzinę pływania łódeczką po jeziorze. Fajna atrakcja, no ale niestety no nas jest za dużo. Musielibyśmy wziąć 2, a to się trochę mija z celem. Czy to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, nie chcielibyśmy tyle wydawać, bo to Nie były tu, groszowe ale to pieniądze, nie to ale chodzi, tylko że o to, że no nie po to płyniemy razem, żeby osobno pływać łódkami, no. to jest raz, a dwa, no kto drugą łódką będzie wiosłował. No, ja nie umiem. Dobra, opłuczę się tylko. Lodowata. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Jest teraz tak sucho, że wszystko wyschło. Tak, powinna widać, płynąć woda. Tak, widać, że to się pewnie budzi do życia, bo te glony są takie pewnie specyficzne, że one wysychają sobie, a potem się budzą do życia, jak jest woda. Podejrzewam, że przy jakiejś większej zlewie... Ale to musi być to świeże, bo cały czas ładnie pachnie, wyschło. znaczy pachnie, śmierdzi mułem. No, Więc to dopiero jakoś niedawno musiało wyschnąć. no możliwe, że jeszcze z jakiś tydzień, 2 temu pewnie tutaj była woda. Ale jak to musi fajnie dziko wyglądać. Ciekawe jak dużo jest tej wody. No sądzę, że to koryto jest wypełnione, bo ja widzę, że glony są aż tam. Także sądzę, że tutaj tak ładnie zasuwa woda. Wysokość 1265 metrów, a my jedziemy w stronę kanionu Tary. No, jestem ciekawa, jakie widoki czekają nas dzisiejszego dnia. Wczorajszy dzień obfitował w bardzo dużo przepięknych widoków. Zobaczymy, co nam zaoferuje Tara. Kanion rzeki Tara, jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Czarnogóry. Część Parku Narodowego Durmitor wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to najgłębszy kanion w Europie i jeden z najgłębszych na świecie. Był na naszej liście, odkąd kilka lat temu odwiedziliśmy drugi pod względem wielkości kanion w Europie, kanion Verdon we Francji. Już wtedy podświadomie czułam, że kiedyś tutaj dojadę. Proszę bardzo, to jest prosto na parkingu. Tu możemy sobie stanąć, możemy sobie w ogóle pójść tam na spacer albo coś, tak żeby mieć jakieś ładne widoczki. Kanion ma 1300 metrów głębokości i rozciąga się na przestrzeni 82 km pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Czarnogórą. Ten znak jest co najmniej zastanawiający. Ten drugi to już widzieliśmy. Czyli to może oznaczać ni mniej, ni więcej to, iż nie będzie miała droga jakiegoś zabezpieczenia. I trzeba po prostu uważać. Wzdłuż rzeki, która ma około 144 km długości i jest najdłuższą rzeką w Czarnogórze, znajdziecie mnóstwo miejsc z punktami, z których możecie podziwiać rzekę zarówno z góry, jak i z dołu. Jesteśmy właśnie przy kanionie Tary, czyli największym kanionie w Europie. 3 lata temu byliśmy w kanionie Verdon, który był na drugim miejscu, także mamy zaliczony już pierwszy i drugi największy kanion Europy. Woda ma fajny kolor, taki turkusowy. Jest lodowato zimna, ale super było pomoczyć przynajmniej stopy. Nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował wejść do wody. Już wychodzi. Nie połam nóg. Jest super, fajne miejsce, ale woda strasznie lodowata. Jesteśmy na kolejnym kempingu w górach Durmitor. Dosłownie przy rzece, tam w dole za mną, za drzewami jest rzeka. Zobaczcie jak fajnie. W ogóle jakie widoki, obłędnie. Jest w ogóle mega klimatycznie, znacznie klimatyczniej niż na tym poprzednim kempingu. Ludzi widzę jest znacznie mniej. Mamy dla siebie znacznie więcej przestrzeni. Także stawiamy namiot i idziemy na spacer nad rzeczkę. Nad rzekę. Chciałam Wam jeszcze tylko szybko pokazać różne takie rzeczy, które można tutaj znaleźć. Taki house tour, room tour. Można umyć sobie różne rzeczy, napełnić pojemniki z wodą. Na środku mamy grill plac. Można przyjść, coś sobie ugrillować, ugotować, siąść po prostu i zjeść.
A jeśli nie macie ochoty gotować, to tutaj gospodarze szykują domowe jedzenie. Można tylko odpowiednio wcześniej powiedzieć po prostu, że jesteście zainteresowani śniadaniem, tudzież obiadem, kolacją. Mówicie tylko o której godzinie i co chcecie jeść. Sam kemping nie jest duży, nie mieści się tutaj jakoś zbyt dużo kamperów, samochodów, namiotów. Macie takie kabiny do spania. Można też sobie wynająć bungalow albo po prostu rozstawić namiot, tak jak my. Proszę, w środku jest miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, pochillować się, zjeść coś. Tutaj mamy toalety. No nie będę Wam w tej chwili toalety w środku pokazywać. Miejsce, gdzie można umyć naczynia. No i tam w środku kolejne toalety. Wszędzie jest bardzo czysto. Naprawdę nie ma na co narzekać. To jest chyba jeden z fajniejszych kempingów i z lepiej zorganizowanych, takich, jak już wcześniej mówiliśmy, takich klimatycznych kempingów, jaki udało nam się odwiedzić, w ogóle jaki widzieliśmy w Czarnogórze. Nie wiem, jak wyglądają kempingi w innych krajach, bo my rzadko się zatrzymujemy w takich zorganizowanych miejscach. Raczej wolimy kempingi na dziko, takie biwaki na dziko, z dala po prostu od ludzi. No ale coś takiego się przydaje. Macie dostęp do łazienki, dostęp do bieżącej wody, dostęp do śmieci. Znaczy do śmietników, mam na myśli. Prosto z naszego kempu, już teraz wiem dokładnie jak się nazywa. Nazywa się Eko Oaza, jakby co polecamy, bo jest rewelacyjny. A teraz właśnie robimy sobie wycieczkę. Idziemy nad rzeczkę taką drogą. Idealne mam obuwie oczywiście na tego typu eskapady. Już tu wywinęłam fiflaka. Raz. Znaczy z podejściem pewnie będzie łatwiej, gorzej jest z zejściem, bo buty się ślizgają na tych kamykach. Jakbym wiedziała, to założyłabym trampki. Znaczy widoki są bardzo takie, bym powiedziała, spektakularne. Mam nadzieję, że dojdziemy do rzeki bardzo nisko. No ale zejście, no, do najłatwiejszych nie należy. Poziomeczki. Poziomeczki. Cyk. To chcę spróbować. O, tu jeszcze jedna. Już są dojrzałe? No, tam jeszcze jest. Przepyszna. Ojejku, ile ich tutaj rośnie. Bushcraft Montenegro. Tak, przedzieramy się przez dzikie chaszcze Czarnogóry. I tu będzie muzyka grozy. Mam nadzieję, że potem nie złapiemy żadnego kleszcza. Słuchajcie, przeprawa była nieziemska, ale warto było. Zobaczcie, jak to wygląda. Lepiej niż bym się spodziewał. Super. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Generalnie to wygląda lepiej niż bym sobie to wyobrażał. No troszkę się zimna robi, ale jest jak najbardziej do wytrzymania. W ogóle jaka niebieska. No, fajnie. Szok. Jakbym był normalnie na jakiejś Alasce albo w jakimś Kanadzie, tak to mniej więcej wygląda. Aha. Ale fajnie, że można nogi pomoczyć, nie? Co mi jeszcze się tutaj najbardziej podoba, zauważcie, że jesteśmy tutaj sami. Tak, nie ma nikogo, żywej duszy. Z góry się schodziło fajnie, nie? No. A teraz pod górę trzeba. Ciężko. Kochanie, nie mogliśmy wybrać takiej drogi samochodem, No właśnie. Nie mogliśmy? ale było przynajmniej fajnie. Idziemy. Nie, fajnie jest, fajnie. Jak, kochanie? Tu siedzenie. Super. Super, jej! Nathan, zadowolony? Wiktoria? Jest super. I to ma... Ja to w ogóle nie czułem. Było w ogóle fajnie. Oni się tylko klekli, nie?
okazuje się, że dostaliśmy posiłek z 2 dań. Mało tego, ja zamówiłem rybę, dostałem 2 ryby. No porcje sałatki, są ogromne. Wino, napoje. W ogóle to wszystko jest takiej, wiecie, domowej roboty. Tu jesteśmy na kempingu, takim, no nazwijmy to przydomowym. I wszystko opowiadał nam właściciel, że jest z domowego ogródka, z domowej uprawy, z domowej hodowli. No i robione własnoręcznie. Ja byłam bardzo ciekawa takiej tradycyjnej lokalnej kuchni. No i proszę, mam niepowtarzalną okazję, żeby spróbować. Dostaliśmy rybkę, tu chyba są podsmażane ziemniaczki i taką tradycyjną sałatkę, to jest kapusta z octem, do tego jest ogórek, no i pomidor. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami ze śniadania. Słuchajcie, jemy właśnie fantastyczne śniadania na tym naszym kempingu. Polecam wszystkim. Jeżeli już tu będziecie, jeżeli już tu dotrzecie, to śniadanko jest po prostu pierwsza klasa. Dobra, my się będziemy żegnać powoli z tym miejscem. Żegnamy się z kempingiem Eko Oaza, żegnamy się z parkiem Durmitor, żegnamy się z górami i jedziemy w kierunku Wybrzeża. Właśnie zapłaciłem za nasze lokum, czyli ten camping, w którym byliśmy. Zapłaciłem dokładnie 96 euro. I to jest nie tylko za sam camping, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W tym mamy obiad dla 4 osób, śniadanie dla 4 osób, miejsce postojowe na samochód, prąd, ubikacje, wszystkie przybory, które są potrzebne do zrobienia higieny i tak dalej. I w tym mamy również podatek. Tak, także ten podatek turystyczny, który naprawdę, każdy płaci w Czarnogórze. To jest naprawdę bardzo dobra cena. Za na przykład obiad tutaj u pani, taki domowy, zapłaciliśmy 13 euro od osoby. To był obiad z 2 dań, plus jeszcze sałatka i deser. To jest śmieszne, naprawdę to jest bardzo dobra cena. Za śniadanie zapłaciliśmy 6 euro od osoby. No nie wiem, czy gdziekolwiek byśmy tutaj zjedli tak dobrze za 6 euro. Tak, w dodatku do obiadu jeszcze mieliśmy wino, więc... To jest naprawdę... Powitalny jest taki napój w postaci do wyboru domowego brandy, kawy, soku, wody. Polecamy każdemu, kto się tutaj wybiera w te rejony. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Poza tym, jeżeli nie wybieracie się na camping, to można sobie zawsze wypożyczyć domek, który kosztuje od 45 do 50 euro za noc, za dom. No, a tam w domku są 2 piętra, bo to jest domek z takim... To jest bodajże chyba na 6 osób max. Salonem na dole z kuchnią i do tego są sypialnie na piętrze. Do tego jeszcze jest taras, wiadomo, i masa przestrzeni do biegania. Okej, to my jedziemy dalej. Hej! Mniesieni ciekawością jedziemy dalej, sprawdzać, jakie jeszcze atrakcje ma nam do zaoferowania Czarnogóra. Dziś jednak zostałabym w tym miejscu zdecydowanie dłużej. Jedziemy aktualnie drogą E65 w stronę Podgoricy i mamy tutaj drogę wzdłuż kolejnego kanionu. Co jakiś czas są miejsca, gdzie można się oczywiście zatrzymać, zrobić foteczki, jakby ktoś miał ochotę. My akurat wracamy z miejsc takich naprawdę spektakularnymi widokami, więc już nie będziemy tracić czasu na zbędne postoje. Jedziemy w stronę Wybrzeża. Temperatura 38,5 stopnia, godzina 13, ruch jak widać. Po drodze chcemy zahaczyć jeszcze o wodospad Niagara. Sprawdzimy, czy jest w nim woda, czy wodospad jest zupełnie suchy. Może uda się zahaczyć jeszcze o jezioro Szkoderskie. No i potem na Wybrzeże. Na ostatnie 2, może 3 dni relaksu w Czarnogórę. Temperatura 39 stopni. Odczuwalne, podejrzewam, jest jakieś 45. O, a w dole mamy kanion, który wygląda przepięknie, ale teraz go stąd nie będziemy widzieć. No, powiem Wam, że ten kanion na dole wygląda jak prawdziwy kanion. Jak taki Colorado kanion. Tylko, że w miniaturowej wersji. 40 stopni. I to pokazuje termometr samochodowy, więc odczuwalna na zewnątrz może być nawet i 45, jak nie więcej. Patelnia. Od asfaltu będzie na pewno patelnia. Patelnia. Powiem Ci, że wygląda to generalnie tak jak większość polskich miast.
To takich nie za dużych, takich normalnych, średnich, przeciętnych miast. Ani biednie, ani bogato, tak normalnie, po prostu normalne, zwykłe miasto. Proszę, po lewej stronie mamy sawannę afrykańską. Nie jesteśmy w Afryce. Przypominam, jesteśmy w Czarnogórze. Ale tak po prostu się nam kojarzy, tak wygląda. Ale generalnie to się krajobraz tak szybko zmienia, w ogóle... Byliśmy w górach, było wysoko, były kaniony, teraz tu mamy jakieś płaskie, żółte łąki. Sucho, bardzo sucho. Ale w sumie przy 40,5 stopniach wcale mnie to nie dziwi. Jaka fajna czysta woda. Jak jest dużo wody, to musi mega wrażenie robić. Właśnie nad tym wodospadem słynnym Niagara. Tylko tym Niagara tutejszym. Wszędzie pożary. Pożary łąk. No ale coś, jak mamy 42 stopnie na budziku, no to nie trudno pożar. Za 50. Droga. Przejechaliśmy tunelem Sazina. Tunel jest płatny 2,50 i ma długość jakieś 4200 metrów. Szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy odpocząć, zrelaksować się, zrobić pranie. No i wysuszyć te wszystkie rzeczy, które nazbieraliśmy przez ostatni tydzień podróży. Mieszkanie znaleźliśmy zupełnym przypadkiem. Okazało się, że właścicielką, nie wiem czy właścicielką, ale osobą zarządzającą jest Polka. My jechaliśmy po prostu drogą, szukaliśmy miejsca, jak powiedziałam, żeby był ładny widok, żeby był basen, żebyśmy mogli się wychillować, zrelaksować i zrobić pranie. My znaleźliśmy to miejsce przypadkiem, ale jak ktoś jest zainteresowany, to zostawię namiary na ten apartament w opisie, bo może się przydać. Niektóre osoby chyba z Polski szukają czegoś takiego. Jak powiedziałam, apartament zarządzany jest przez Polkę, cała obsługa tutaj mówi po polsku. Apartament kosztował ze 100 euro za dobę, ale oprócz tego, oprócz ceny apartamentu zawierał też śniadanie i obiad, kolację. Więc może ktoś będzie zainteresowany. Na dole jest basen. Jak widzicie, z balkonu rozpościera się bardzo ładny widok na morze. Z drugiej strony widok na górę, zresztą tutaj z boku też jest widok na górę. Widok jest całkiem przyjemny. Można się wychillować, można odpocząć. Może ktoś będzie miał ochotę spędzić więcej czasu. Dobra, chciałam tego jeszcze powiedzieć, że to są vlogi. Vlogi rządzą się swoimi prawami. Nie ma tutaj scenariusza. Wszystko to, co widzicie, dzieje się, że tak powiem, na żywo, na live. My też nie mamy czasu się do tych odcinków, do tych filmów przygotować. Pokazujemy to, co widzimy, chcemy pokazać to, co widzimy i też na bieżąco, jak to powiedzieć, nasza reakcja jest bardzo impulsywna, czasami nieprzemyślana, czasami może zbyt impulsywnie pokazujemy, że nam się coś podoba, albo wręcz przeciwnie, że nam się nie podoba. Chciałabym tylko, żebyście mieli poprawkę na to, że to nie są odcinki przygotowywane, tutaj nie ma czasu na powtórki, nie ma czasu na duble, wszystko się po prostu dzieje jakby tak na żywo. Dobra, to tyle ode mnie na teraz. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie.